To będzie prawdziwe. Witajcie, dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z cyklu, który mógłby się nazywać Odkryj swoją pasję. Bohaterem tego odcinka jest poduszkowiec. Jak się go prowadzi, do czego służy, jak wygląda proces jego produkcji? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w dzisiejszym odcinku. Agnieszka Janczura, zapraszam. Dziękujemy firmie AirSlide za udostępnienie poduszkowca A33, dzięki któremu mogliśmy dla Was nagrać dzisiejszy odcinek. Poduszkowiec to pojazd, który bardzo trudno zakwalifikować do jednej kategorii motoryzacyjnej. Łączy w sobie cechy zarówno pojazdów wodnych, jak i pojazdów lądowych. Jako jedyny jest w stanie poruszać się po zamarzniętych akwenach wodnych, po lodzie grubym i po lodzie bardzo cienkim, po płytkich wodach przybrzeżnych i po rwących potochach górskich, po lądzie, po terenach bagiennych i po piaskach pustyni. Jak to się dzieje, jak jest skonstruowany, że jest pojazdem tak uniwersalnym? Na to pytanie znajdziecie odpowiedź w dalszej części odcinka. Warto zwrócić uwagę, że poduszkowiec może poruszać się po lądzie, lodzie czy innych twardych powierzchniach, mimo że nie ma kół ani puz. Tę funkcję spełnia tutaj poduszka powietrzna, która jest tworzona pod pojazdem. W tym modelu poduszkowca zamontowany jest silnik o pojemności 900 cm3 i mocy 125 koni mechanicznych. Silnik ten napędza dwa wentylatory, wentylator unoszenia i wentylator ciągu. Ten pierwszy, mniejszy, 6-łopatowy służy do wtłaczania powietrza do fartucha, który znajduje się pod poduszkowcem. I tak tworzy się poduszka powietrzna. Ciśnienie cały czas wzrasta do tego stopnia, że jest w stanie unieść masę nawet 640 kg. Poduszkowiec potrafi przewieźć 3 osoby dorosłe, może to być 2 ratowników i 1 osoba ranna, albo 1 osoba i ładunek 200 kg. Warto zwrócić uwagę na specjalną konstrukcję fartucha. Ona się składa z pojedynczych segmentów. Takie rozwiązanie ma kilka zalet. Przede wszystkim doszczelnia poduszkę wtedy, kiedy poduszkowiec porusza się po nierównym terenie. Łatwiej jest też wymienić pojedynczy element, kiedy ulegnie uszkodzeniu, więc jest to łatwiejsze w serwisowaniu. Poduszka powietrzna sprawia, że poduszkowiec unosi się do góry, ale jak to się dzieje, że można się nim poruszać do przodu? Za to odpowiada ten większy wentylator 3-łopatowy, który znajduje się z tyłu tego urządzenia. On wprawia poduszkowiec w ruch i można się nim poruszać podobnie jak samolotem śmigłowym. Z tyłu poduszkowca znajdują się stery, które połączone są ze specjalnie dedykowaną kierownicą. Zmiana strumienia powietrza zaśmigłowego powoduje zmianę kierunku lotu poduszkowca. Poduszkowce mogą być wyposażone w różne dodatkowe elementy. Ten model ma na przykład owiewkę, ale poduszkowce ratownicze mają tutaj dużą, profesjonalną kabinę. Dodatkowo mają zamontowane specjalne uchwyty tutaj z tyłu na nosze. Z przodu poduszkowiec ma oczywiście światła, dodatkowe światła LED i lampkę sygnalizacyjną, taką jak w łodziach. Poduszkowiec składa się z kadłuba zbudowanego z wysokiej jakości materiałów kompozytowych. Tutaj znajduje się ponton. On spełnia co najmniej 2 funkcje. Jedna to funkcja wypornościowa, ale po drugie pomaga ponton także przy akcjach ratowniczych, aby nie uderzyć osoby na przykład tonącej jakąś twardą częścią poduszkowca. Tutaj znajdują się paski antypoślizgowe. One ułatwiają wsiadanie do poduszkowca i jakieś działania operacyjne, ale są też bardzo ładnym elementem designerskim. Z tyłu po prawej stronie siedzenia kierowcy znajduje się główny wyłącznik prądu. Pod siedzeniem kierowcy znajduje się całkiem dużych rozmiarów schowek, m.in. na gaśnicę czy inne niezbędne narzędzia. Jeżeli zastanawiacie się, gdzie znajduje się zbiornik paliwa, to jest on ukryty pod tylnym siedzeniem.
My jesteśmy, z tego co mi wiadomo, jedynym producentem poduszkowców od A do Z, czyli od korpusu do montażu na gotowo. Więcej na temat biznesu, jakim jest produkcja i sprzedaż poduszkowców, znajdziecie w krótkim 4-minutowym wywiadzie na kanale naszej fundacji. Link zamieszczam w opisie. Ubieranie specjalnego kombinezonu nie jest niezbędne, żeby móc latać poduszkowcem, ale dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak może wyglądać taki profesjonalny kombinezon, plus oczywiście kamizelka dla bezpieczeństwa. Jeszcze tylko słuchawki i zrywka. Jest to rodzaj zabezpieczenia odcinającego zapłon w sytuacjach zagrożenia, takich jak na przykład wypadnięcie sternika za burtę. Przedstawię Wam teraz dwa rodzaje lądowania. Wersja pierwsza, jak prawidłowo wylądować poduszkowcem. Super! I wersja druga, jak nie powinno się lądować poduszkowcem. Tym razem już tak nie wyszło ładnie. Teraz będziesz opowiadać, to powiesz aha. To będzie prawdziwe. Słuchajcie, wrażenia z jazdy, z lotu poduszkowcem są niesamowite. Serce do teraz bije mi szybko. Niczym prawdziwa blondynka wjechałam w tamte szuwary, co Wam zaraz pokażemy. Ale udało się to wszystko, udało się poduszkowca z tych szuwar ściągnąć i postawić z powrotem na wodzie. A to tak chciałaś na szaro, czy tak ci wyszło? Oj tam, oj tam! Coś tam. Damy radę go wyciągnąć. Na potrzeby sytuacji przyjmijmy, że celowo wylądowałam w szuwarach. Ale na szczęście była ze mną zgrana ekipa, której bardzo dziękuję za pomoc. Wrażenia są niesamowite, lot jest całkiem płynny, należy poświęcić trochę czasu na naukę sterowania. Steruje się go podobnie troszeczkę jak motocyklem. Przy wchodzeniu w zakręt należy się lekko pochylić w stronę zakrętu. Ja miałam takie trochę nawyki jak jeżdżąc samochodem i tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że na przykład poruszacie się poduszkowcem do przodu, on leci troszeczkę bokiem i to nie szkodzi.
Ważne jest, żeby silnik był włączony cały czas w miarę mocno, nie należy szybko i nagle odejmować gazu. Zasadniczo poduszkowce nie mają hamulców i to czasem stanowi problem, ponieważ hamuje się nim tak, że odejmuje się gaz. Jeżeli jesteśmy na wodzie, to poduszkowiec delikatnie osiada na wodę. Jeżeli wpływamy czy wjeżdżamy na ląd, to siłą tarcia poduszkowiec hamuje na lądzie. To daje naprawdę dużo frajdy, jest to sprzęt bardzo profesjonalny. W porównaniu z poduszkowcem, którym latałam kilka lat temu, tym leci się naprawdę bardzo płynnie. I w ogóle trudno powiedzieć, czy tym się jedzie, leci, czy pływa. Jeżeli tylko będziecie mieli okazję kiedyś spróbować przejażdżki tym poduszkowcem albo jakimkolwiek innym, to zapraszam serdecznie, daje to dużo pozytywnych wrażeń. A zobaczcie teraz, jak poduszkowcem lata profesjonalista. W tym momencie poduszkowiec został celowo rozpuszczony na boki, dzięki czemu możecie zobaczyć, że jest pojazdem bardzo stabilnym. Zapraszam do następnych odcinków, zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Jeżeli chcecie, żebyśmy nakręcili więcej tego typu odcinków, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia następnym razem. Poduszkowiec przyjechał do nas na specjalnie dedykowanej przyczepie i po skończonych lotach rusza w dalszą drogę.